Gel, gel, gel kızım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Zobaczcie, jakiego mam kreatywnego męża, ponieważ Pasze troszeczkę jest chłodno z samego rana. Wiadomo, że musi się przyzwyczaić do tych warunków. To zrobił mu taki sweterek. W 5 minut uważam, że naprawdę wyszło super. Nie Pasza? Przynajmniej ciepło jest. Podstawowa różnica między porankami w Alanii a nad Morzem Czarnym – śpiew ptaków. Tutaj śpiewają od samego rana, naprawdę od wczesnych godzin i bardzo, bardzo długo. Nawet gdzieś tam słychać dzięcioła. Nie wiem, czy będzie to słychać na filmie. Very far away. Pasza zawsze nas sprawdza, czy wszyscy idą. Dotarliśmy do naszego ulubionego miejsca. No co, misiu? No, podekscytowany Pasza. You will take from me? You can hold. The other one. Yes. I co my tutaj mamy? Polskie Prince Pola. It will be colorful later. I hope, because I am barely visible. Yes, you're right. Teraz macie okazję zobaczyć modliszkę. Kurkuma. Together, she is mixing A, them together. this and this Yes. she's mixing. To i to łączymy razem na patelni i możemy potem to zjeść. Kolej-gesyn. Zobaczcie, ile stokrotek tutaj mamy. Wszystko budzi się do życia. Nie ma pszczół, zostały tylko ule. I taka ciekawostka dla Was, furkan ma na nazwisko Kowan, czyli właśnie ul. Eggs? Like they are coming from there? Looks like yes. Cztery ogromne psy. Ha işte burada yüzme havuzu şeyi vardı. Havuz gibi bir şey vardı. Havuz vardı içinde. Ben gelince Górnik, kopalnia.
Tak jak wam niejednokrotnie mówiłam, tutejsze rejony słyną właśnie z kopalni, z górnictwa. A teraz niech wam troszeczkę ślinka poleci. Przyszliśmy do naszej ulubionej restauracji. Iśkembę. Można to przyrównać do naszych flaczków. Zobaczcie, jak Kumi tutaj doprawia, bo on jest znawcą. Dodał pieprz, sól, wycisnął sok z cytryny. Tutaj mamy ocet Bir tane daha limon getirir misin? i czosnek. Dodaje taki zgnieciony. Niam, niam, niam. I na koniec czerwona, ostra papryka. I gotowe. O, oczywiście chleb. Zobaczymy, czy Dominika wyczuje różnicę w smaku mięsa. Delicious. Cenazeye kalmışken hani sakallıydı masan kadın adamından gelmiş yaşlı adam. Ağrı adamına değil. Arın yanında neden o kadar? Kaç dakika? Asma köprüleri güzel halatlarla insan geçerdi. Hayvan da geçerdi. Araba geçmezdi. Şehirde arabalarla oraya kadar kışta çalışmıyordu. Toprak yol. Toprak yok canım. Benim üstünde kum atarlardı. Çakıl gibi. Bu da işte biraz yağmurda şeyde gittin mi bazı yerlerden geçilmezdi kışta. Dururdu 5-6 ay kışta dinlenmeye çekilirdi. Araba işlemezdi yani. Allah sonra yazı doğru. Çünkü burada orman var yukarıda ya. Orman için orman işletmesi girerdi buraya. Bir düzeltme yapardı yollarda. Ondan sonra o yazıda geçirirdi öyle. Co romantyk. Robimy rozpałkę. Po turecku cira. Ya dursun hazır dur. Ne yapayım? Basia, bak! Oo, bravo. Getir, getir onu. Bravo paşa. Paşa. Ne? Gizli kameraya yakalandım. Tasty? Perfect. Zaczynamy dzisiejszy iftar. Co my tutaj mamy? Oczywiście sałatka, pomidory, ogórki, sałata, troszeczkę cebuli. I tutaj mamy koftę, które robiliśmy dzisiaj z umitem. Tutaj mamy sarmę. To nie są liście winogrona, tylko mandżar.
Co tutaj mamy jeszcze? Chleb i mamy ze śliwki kompot, który zrobiła Jęgę i zupę z soczewicy, którą zrobiłam wczoraj ja. Także zasiadamy. Dżadżyk. Cacyki. Poranny spacer z Paszą. Bardzo lubię ten czas tylko dla nas, dlatego że wszyscy jeszcze śpią. Jest około godziny 7:30. Jest cisza, spokój i tylko ptaki śpiewają. Co my mamy tutaj na śniadanie? Mamy ser halloumi, mamy wiejskie jaja, mamy masło z miodem. Tutaj taki ser kupiliśmy bardzo ciekawy, trochę mi przypomina polski, bardzo słony. Myślę, że nadawałby się świetnie do ruskich pierogów. Ser, który się nazywa tawa, on jest taki delikatny, miękki, także w BIM kupujemy. 2 rodzaje oliwek, czarne, zielone. Tutaj mamy ser hatay. Zawsze jak jesteśmy nad Morzem Czarnym, to kupujemy. Awokado, pomidorki, ogórki i salami. I nie ma śniadania bez szklaneczki czaju. This is chira. It helps to burn. Czyli rozpałka. Bo aby mieć tutaj ciepłą wodę, musimy sobie zagrzać. And now we have helper. Tak, teraz Easy. już od roku używamy tub, czyli butli gazowej. Aferin sana. Jedną z rzeczy, która mnie tutaj zaskakuje w Turcji, są ogromne kolejki do wyciągania pieniędzy, do bankomatów. I jak jesteśmy tutaj w Tevrek, no to wiadomo, większość osób jest starszych, więc korzysta po prostu z gotówki. Dzisiaj mamy dzień bazarowy, dlatego wszyscy rzucili się, aby wybrać pieniądze. No i oczywiście pieniądze się skończyły. I teraz czekamy, jak uzupełnią w bankomatach. I to jest taki stały widok w Turcji. Do potwierdzenia moich słów podeszliśmy do kolejnego bankomatu i widzicie, tutaj sytuacja jest dokładnie taka sama. Czyli długa kolejka. Mam nadzieję, że chociaż pieniądze są w środku. We don't have to. W tym roku nad Morzem Czarnym po raz pierwszy spotkałam się z beyaz baklava, z białą baklawą, ale nie miałam jeszcze okazji jej spróbować. Przyszliśmy kupić chleb i zobaczcie, tutaj jest wywieszona taka informacja Askıda ekmek var, czyli ktoś kupując chleb po prostu zapłacił więcej, zapłacił dodatkowo za kolejny bochenek chleba i wówczas osoba, której po prostu na to nie stać, może się zgłosić po taki chleb. Czyli w tym momencie jeszcze zostały 3 darmowe bochenki chleba dla osób, które no nie mogą sobie pozwolić na to, aby zapłacić z własnej kieszeni. Zaczynamy bazar. Zbliża się święto Şeker Bayramı, także na pewno wyposażymy się w różnego rodzaju cukierki. Kupiliśmy pomidory, teraz owoce. Za truskawki 140 lir. W Alanii około 200. Alania da 200? I bought in Manav. It was 250 dirham. No, 250, słuchajcie.
Hoş geldiniz. Buyurun. Bunu mu? Hayranlık abi. Przyszliśmy do miejsca, gdzie są sprzedawane kury. Zobaczcie, jak one się tutaj kłębią wszystkie. Hava yolda. Yağmur almış. Nawet nie wiedziałam, że na górze jest basen z ubraniami. Dopiero Furkan zwrócił moją uwagę, żeby spojrzeć na górę. Dlatego pierwszy raz w ogóle jestem w tym miejscu. Każda turecka kobieta tutaj na wsi ma takie buty. Tabii. Ben denerim. Podróbki różnych torebek, znanych marek. Ciekawa jestem, po ile. To mi się nawet podoba. 400 lir. Planujemy kupić nowy piekarnik, dlatego że ten w domu ma już 10 lat i jest bardzo stary. Co tu jeszcze ciekawego mogę Wam pokazać? Tutaj macie do kawurmy, czyli kawałki mięsa, takie w własnym sosie robione, pyszne. I tutaj jest urządzenie do robienia güzleme, czyli tureckich naleśników. 2000. Yok ya aynı şeydi baba. Rengi falan gibi. Daha saçını da şey. Saç var ya. Gule, gule, kulan. Kiedy w Turcji coś kupimy nowego, to mówi się gule, gule, kulan, czyli używaj z uśmiechem. Życie na wsi, cały czas jest coś do roboty. Posłuchajcie tych śpiewów i zobaczcie, jakie piękne drzewa. Yapacak yerimiz yok. Sugi git, sugi gel. W ten sposób w Turcji żegnamy podróżnych, życząc im bezpiecznej podróży. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Woo! İki tane kamp. Bunu al. İstanbul'a gitmeden. Korek na trasie, słuchajcie. Potem nas to czeka też. Bu araba şey yaptı bunu. Zbieramy szyszki na podpałkę. Tamam. Idziemy aż tam, to są nasze pola, nasza własność i będziemy zbierać drzewa, które po wichurze zostały powalone.
Should I put there? Take it there. Şöyle bir kez dolayalım mı? Nerede? Yukarıdan doğru gidelim. Bak hele. Gel. Gel. Bak. Mua. Brawo! Wiejska dziewczyna. Brawo, brawo. Praca na wsi to ciężka praca i wcześniej pokazywałam Wam Dai, czyli naszego, można powiedzieć, wujka i on ma, słuchajcie, 72 lata i dalej zbiera w ten sposób opał. Teść mi opowiadał przed chwilą, że jak był mały, to wykorzystywali tą roślinę, a to nazywa się w Turcji köpek gölü, aby robić takie gumy do rzucia. Suszyli to i później na własne potrzeby wykorzystywali jako gumy. Natomiast Umit przed chwilą wspominał, że tam na górze, gdzie przed chwilą byliśmy, było bardzo dużo pól. Między innymi uprawianym było budaj unu, czyli pszenica. I ma takie wspomnienie z dzieciństwa, że posiadali öküz arabasy, czyli wóz ciągnięty przez woła i zbierali saman, czyli siano i on siedział na tych kubkach siana i ten wóz ciągnął go do miejsca, gdzie gromadzone było siano dla zwierząt. Po ciężkiej pracy zasłużyliśmy na grilla. Tym bardziej, że dzisiaj pogoda dopisuje. Myślę, że to będzie ostatni taki słoneczny dzień, ale zobaczymy. Także grill nam się jak najbardziej należy. Evet. Hey. Evet. Jeter. Zrobiłam ezogelin czorbasy, zupę ezogelin, która jest bardzo prosta, i smaczna i pożywna. Dajcie znać, czy chcielibyście przepis. Bardzo popularną zupą jest tarhana czorbasy. Przyznam, że ja nie jem jej za często, ale tutaj Furkan również przywiózł tarhana gypsy, czyli takie zdrowsze chipsy. Zdrowsza wersja chipsów. I tarhana to jest tradycyjna mieszanka m.in. jogurtu, mąki pszennej, warzyw i przypraw. Później to zostawia się na jakiś czas i dochodzi do procesu fermentacji. Z tego względu te chipsy mają taki kwaskowaty, kwaśny smak. No, myślę, że nie do końca wszystkim podejdą. Mi również jakoś szczególnie nie zasmakowały, ale na pewno jest to fajna alternatywa do zwykłych chipsów. Pokażę Wam, jak to fajnie chrupie. Także jak będziecie w Turcji i macie ochotę, lubicie próbować takich nowych rzeczy, to polecam. Poprzez właśnie proces fermentacji te chipsy są zdrowsze, dobrze działają na układ pokarmowy.
trawienne. Ale są kwaśne. Burası oraya şey geliyor ya, Demirören. Yukarı çek, yukarı, çok açık. Ha. Ha. Şu teli geçmeye gel. Burada. Ne yok? Çöp. Çöp yok. Şey aslında ikinciye pişirmeyebilir. İkinci mangal pişirmeyebilir kız. Daktyle akurat mamy w czekoladzie. Ramazan pidesi. Tutaj jest z jajkiem. Pierwszy raz takie jadłam, ale nie do końca mi to smakuje. No oczywiście zupa musi być. Tutaj mamy bulgur pilawy, kompot, kurczak z grilla, kadaif na słodko, sałatka, turszu, czyli nasze ogórki konserwowe i kabalak. O, słyszycie? A tam głodomór czeka na kości. Dzień dobry wszystkim. Idziemy otworzyć kury. Już czas. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. Niestety zostały nam tylko 4. Jedzenie, chodźcie. Wczoraj zostawiłam tam im warzywa. Dlatego od razu podbiegły pod okno. Ale później tutaj przyjdą. Tak, pokaż się wszystkim, jak ty pięknie wyglądasz w nowym sweterku. Tak, Umid zrobił ci sweterek z podwójną warstwą, żeby było ci ciepło, no. Ale już jest taka godzina, że możemy ściągnąć. Zwierzaki są już zaopatrzone w jedzenie, w picie. Pasza był na spacerze, także teraz idę przygotować śniadanie dla nas. Najpierw zaczynam od tureckiej herbaty, od czaju, dlatego że przygotowanie dobrej tureckiej herbaty zajmuje sporo czasu. Żeby nie chodzić po 100 razy, to zawsze biorę taką tacę, na której układam wszystko. Dzisiaj jemy tylko we dwójkę śniadanie, także przygotowanie powinno być łatwiejsze i szybsze. Jajka, normalnie wiejskie, natomiast teraz musieliśmy kupić z marketu, z tego względu, że nasze kury dziennie składają 1 do 2 jaj, a byliśmy ostatnio w 5 osób, jedliśmy 8 jajek dziennie, także musieliśmy zrobić większe zapasy. To, co podoba mi się w tureckich domach, że w lodówkach rzeczy przechowywane są w takich małych pudełeczkach i później wystarczy je po prostu wyciągnąć, otworzyć i już mamy praktycznie śniadanie gotowe. Akurat tutaj nad Morzem Czarnym mało jest tych pudełeczek, ale w domu tak wszystko przechowujemy. Dopiero po 4 latach nauczyłam się prawidłowo robić czaj, także dajcie znać, czy chcielibyście, żebym przygotowała taki filmik o tureckiej herbacie. Odun attım ataktan demiş parlanmadı bu daktan abi dankı. Bu spor gibi, spor salonu gibi. Orada? Kurczuk orada? Oh, they have so many. Ali sakız onu sen bırak. Ha, Sakız onu sakız. tamam ama problem yok. Sakız onu. Çıkmaz. El problem yok. Saçım da problem var.
Hadi, hadi. Kızlar. Dobranoc. Widzimy się jutro. Za chwilę wyruszamy w drogę. Będziemy jechać do Zonguldak. Jest to duże miasto oddalone od naszej wsi o około godzinę drogi. Być może kojarzycie, dlatego że jak tutaj teść miał wypadek, to znajdował się w szpitalu w Zonguldak. I jedziemy, ponieważ otrzymaliśmy zaproszenie na iftar. Przyznam, że jest mi to wielce na rękę, z tego względu, że pewnie słyszycie po moim głosie, że już od, myślę, 2-3 tygodni jestem chora, nie mogę się wyleczyć. Dzisiaj kompletnie nie mam siły ani głowy do tego, żeby gotować, także bardzo, bardzo mi to jest dzisiaj na rękę. Wspólna praca popłaca. Oğlum benim oğlum. Böyle burada değil miydik biz? Ya diyorum ben oturup mecbur şey yapıyorum. Benim kedim çok anne. Evet. Wczoraj opowiadałam Wam o chipsach tarhana, a dzisiaj mamy zupę tarhana. Także jest fajny zbieg okoliczności. Tradycyjnie iftar został rozpoczęty z jedzeniem hurmy, czyli daktyli. Burek ze szpinakiem i z mięsem mielonym. Tutaj mamy sarmę, sałatka, która prezentuje się wyśmienicie. Oczywiście baklawa, Ramazan pidesi, tylko tutaj z dodatkiem jajka i tarhana, pilaw i kawurma. A tam jest od razu przy wyjściu waga, więc będę mogła się zważyć. Ayran, czyli rozrzedzony jogurt z dodatkiem soli. To jest baklawa robiona w domu, homemade. Zaraz spróbujemy, chociaż ja już jestem pełna. Tutaj chciałam Wam pokazać takę, czyli taką czapeczkę, takysy, czyli taką czapeczkę, którą używa się podczas modlitwy, ale zazwyczaj używają tutaj osoby starsze, mężczyźni, już starsze pokolenie. Te młodsze raczej nie nosi. A u nas za łamanie pogody zaczął padać deszcz. Już przez kolejne dni będzie brzydka pogoda. Taka, jaką Umit lubi najbardziej tutaj nad Morzem Czarnym.
trochę mgły z nadmorza Czarnego dla Was. Niesamowity klimat. Pamiętacie, mówiłam Wam o tym, że Umid jeździł na sianie i do tego miejsca właśnie przyjeżdżali, żeby to siano zostawić. Samanlık. Mam dla Was taką ciekawostkę językową. W Turcji często nazwy różnych przedmiotów, zwierząt są bardzo logiczne albo śmieszne i tam biegnie po lewej stronie, czekajcie, bo tam biegnie kos. To jest taki czarny mały ptaszek, bardzo ładnie śpiewający i w Turcji to się nazywa karatawuk, czyli czarna kura. Jesteśmy w trasie i zatrzymaliśmy się na chwilę, tak jak mnóstwo samochodów, żeby zobaczyć to. Czekajcie. Ile śniegu po drodze mamy! Wcześniej dzieci się rzucały śnieżkami. Sesja zdjęciowa w śniegu. A tutaj dzieci bawią się śnieżkami. A my jedziemy dalej. Lubisz vlogi z terenu Morza Czarnego? Koniecznie zobacz ten film, gdzie pokazywała moim zdaniem najpiękniejszy kanion w Turcji. Buziaki, pa pa!